Hej, w dzisiejszym odcinku widzimy się w takim ładnym widoku na zamek. A na początek wykonamy misje poboczne, więc udamy się do Sirony. Glad you came. Hello, Sirona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? Jasne. I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something. I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend, Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Jak można zgubić stare listy? I to jeszcze pudełko. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity. What with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. $490, to widzimy się na miejscu. Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Uwaga, błoteruję. Ostrożnie. A my jesteśmy już na miejscu i porozmawiamy z It's like a Dorothy. place right out of a storybook. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect Horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Horklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you! How wonderful! The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting Horklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather Horklumps and collect the box of letters there. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone.
I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Mamy się dostać do jaskini, więc pójdziemy sobie tutaj. Revelio. A właściwie pójdziemy. Who lived here, I wonder? A właściwie pójdziemy drogą, jak nam gra pokazuje. Mamy Merlina, ale to innym razem. Bo teraz potrzebujemy ich znacznie więcej do zrobienia. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. But I still need to visit the cave to find Sirona's box of letters. Perhaps I'll find more hawk lumps while I'm there. Better have a look around, see if I can find that box of letters. Incendio! That's all the hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Dopiero zebraliśmy jeden. Nie da się rybek złowić? Najwidoczniej nie. A na początek wejdziemy sobie tutaj. Ojej, to był Lumos. Całkowicie zapomniałem o tych gałęziach. Ale kilka odcinków temu graliśmy z nimi. A widzę, że jest co tutaj robić w tej jaskini. Zakamarki, szczeliny. Gdzie to nas zaprowadzi? I co? Tylko tyle tutaj było w tak dużej przestrzeni. No nic, musimy się wycofać i iść w inną odnogę. Może coś przeoczyłem?
Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Ała! Trollo? Co ty taki niegrzeczny jesteś? I jest ubity. Rest easy, my large friend. Rebellion. Powiedz, trollu, co tu chowałeś? Co ostrzegłeś? Ale chyba nic nie strzegłeś, trollu. Lumos. Rebellion. I coś tutaj mamy więcej, nic nie mamy. Jedna odnoga zbadana. Stąd przyszliśmy. Tu mamy kwiatka. A troll musiał spaść z tędy chyba. Okej. Zwierzaczki mamy. Rebellion. Repair. Confringo. Aha, to możemy pójść. I tu też możemy chyba pójść. No nic, zobaczymy najpierw tutaj. Rebellion. Okej, mamy chrobotka dużo, chorbotka. Popływamy sobie z króliczkiem. Rebellion. No nic, musimy się cofnąć.
niby coś jest, ale niby nie ma. I mamy listy. Droga Sirono, gdy tu przybyłam, miałam niepokojące poczucie, że pod wieloma względami różni się od innych pierwszorocznych. Muszę wyznać, iż zamartwiałam się, czy Hogwart na pewno jest dla mnie odpowiednim miejscem i rozważałam wysłanie sowy do mych rodziców z prośbą o zabranie mnie jeszcze w pierwszym tygodniu zajęć. Skąd wiedziałaś? Zakładam, że nie władasz skrycie legilimencją, ale zastanawia mnie, skąd znałaś moje myśli lepiej ode mnie samej. Tego dnia pod 3 miotłami, gdy dostrzegłaś, jak kulę się w kącie, wpatrując się tempo w nietnięte piwo kremowe i pusty fragment pergaminu, a atrament z mego biura kapie żałośnie na posadzkę i już przysiadłaś się do mnie, nigdy go nie zapomnę. Pamiętam tę falę ulgi, jakby ktoś rzucił na mnie zaklęcie lewitacji, gdy wyjawiła, że na początku nauki w Hogwarcie sama też żywiłaś obawę. Zerknęłam na ciebie i wydało mi się niepojętym, iż kiedyś mogłaś nie być tą pewną siebie i pogodną czarownicą, która siedziała przede mną. W kolejnych dniach zachwycałam się tym, jak bezkompromisowo rozsiewa swój urok w niemagicznym sensie i akceptuje zarówno samą siebie, jak i innych. To było dla mnie niczym przebłysk świecy. Zdałam sobie sprawę, że także mogę kroczyć tą ścieżką. Teraz, gdy moja nauka dobiega już końca, ta przestraszona czarownica z pierwszego roku wydaje się odległym wspomnieniem. I wiem, że to dlatego, iż doczekłaś siebie w tym rozpaczonym stworzeniu w kącie oberży. A potem szczerze wyciągnęłaś ku niemu dłoń z poważaniem Mirabel. PS. Przekaż proszę pani Sprotl, że zamierzam odwiedzić ją i pana Sprotla, gdy tylko znajdę czas, aby prowadzić z nimi rozkoszne rozmowy oraz, nie wstydzę się tego przyznać, skosztować jej niezrównoważonych kociołkowych piegusków. Ale długi list. A jeszcze mamy 4. Droga Sirono, wyczarowałem dla ciebie ten maleńki podarek w dowód wdzięczności. Gdybyś na treningu Quidditcha w zeszłym tygodniu nie stanęła w mojej obronie, chyba odszedłbym z drużyny. A teraz wygraliśmy puchar. Bez ciebie dom Ravenclaw nie byłby taki sam. Z poważaniem, Sean. Droga Sirono, wysłałam oddzielne pismo do państwa Sprotlów w podziękowaniu za gościnę, ale czułam, że muszę także przelać na pryganie podziękowania wobec ciebie. Cóż to był za pyszny odpoczynek od zamku. Prędko nie zapomnę, jak chichotałyśmy na widok tego niedorzecznego gnoma. Czy on naprawdę myślał, że śpiewa? A wołowina i nerki zapiekane w cieście pani Sprott były naprawdę palce lizać. Teraz będą mi się śnić po nocach. Chciałem ci podziękować za zaproszenie. Muszę jednak ostrzec, że to wcale nie sprawi, że na meczu w przyszłym tygodniu będę cię odpuszczać. Dobrze, że wiesz, że w tym sezonie Ravenclaw nie ma szans za Slytherinem. Z wyrazami wdzięczności, Filomena. This must be Sirona's box of letters. Droga Sirono, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, moja droga przyjaciółko. Zakradłam się do kuchni i poprosiłam Mańkę, żeby przyrządziła twój przysmak. Twarożki Crowdy zgodziła się z radością. Nie mam pojęcia, skąd wzięła o tej porze roku maliny. Mańka jest genialna, bez. I ostatni list mamy. I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad to have it back. Droga pani Sprott, matka i ojciec byli w niebo wzięci, gdy usłyszeli, że spędziłyśmy sobotnie popołudnie u Gladraga. Prawdę mówiąc, moja matka mogła być nawet nieco zazdrosna. Długo nie zapomnę, jak śmiałyśmy się z moich prób zawiązania gorsetów tej nowej sukni. Cóż za wyzwanie, tak jak delikatne wsuwanie szpilki do kapelusza, aby nie uszkodzić nakrycia głowy ani samej głowy. Ale uwielbiam wszystko, co wybrałyśmy i muszę pani podziękować, bo dzięki pani poczułem się jak szalenie modna czarownica. Z
Wspaniale też było ucztować ją 3 miotłami, bez zmywania potem naczyń. Kiedyś będę miała podobny lokal. Proszę zapamiętać te słowa. Spotkało mnie ogromne szczęście wraz z panem Sprotem, pozwoliła mi pani zostać. Wiem, że moi rodzice żywią podobne odczucia z wyrazami wdzięczności Sirona. I think that's everything. Sirona will be glad to have this back. I saw what you did. No tolerance for thieves. Hand them back. Hand what back, sir? We've not took a thing. Hand them back. There's nothing to give, sir. It was only the one. That's all of them, sir. Honestly, I swear. How many times are you pair going to keep pilfering my shop? I swear it was just those ones, We sir. promise, sir. We'd never take more than those. I tell you this, they'll not appreciate your antics in Azkaban. You just wait till I see your mother. That was a bit harsh. Revelio. Okej. Małe przygody po drodze, ale już jesteśmy na miejscu i na właściwej ścieżce. Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some Horklumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentioned Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aiden. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. W tym odcinku mamy jeszcze czas na jedną misję. Revelio. Ale tutaj obok mamy zaraz drugą misję poboczną. I'll fix him, that charm grinder. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes, and no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business, just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him
by relieving him of his prized possession, a venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacula, create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's Kneasel. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacula in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing 2 snidgets with 1 stone. What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit, and I can get my business going minus any competition. Trochę mi się to nie podoba. Tak powiedzmy. I'm not sure this is something a student should be doing on your behalf. Oh, it's nothing. And he deserves it. Trust me. You'll be in and out of there in no time. Very well. You've convinced me. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Remember, I just need that venomous tentacula. Seems I need to find Mr. Lawley's cellar. Jestem ciekaw, czy This must be it. gdybyśmy wybrali Revelio. inną kwestię, tą drugą, to czy byśmy mieli... This must be the cellar. Now, to find that venomous tentacula. Better not let Mr. Lawley see me. Hello, Mora. Where is that venomous tentacula? Revelio. Tu jest tentacula. Lumos. So many spiders. I wonder they haven't taken over the whole house. Tak głośno, tyle pająków wytropiliśmy. A nasz strażnik nie słyszał. Revelio. Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. Ale to nie do wojna Barsa. Mamy tutaj jeszcze jakieś fajne rzeczy do zebrania. Revelio.
Tutaj jeszcze mamy skrzynię. Tam są... A! To jest prostsze niż myślałem. Tam jeszcze jest jakaś skrzynka, tu coś jeszcze jest. Oj, 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 oj. Jak on się tu teleportował? Jak on się tak teleportuje? Trochę mi się to nie podoba. Dobra, tamte monety nie chciały się szybko podnieść, więc wychodzimy stąd. Może na to, że zrobiliśmy, skoro tam tyle tych pająków było? Completed that errand for me yet? Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Of course. Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Oh, to see the look on Lawley's face the next time he wanders down to his cellar. Chciałbym też odblokować Alohomorę. Wiem, że gdzieś tutaj jest dość dużo. Alohomora. Revelio. No tak w bonusie. Mine now, demiguys. Alohomora. Revelio. Więc tak w bonusie pochodzimy za Demimozą. Thank you again for delivering those potions to Madame Lowen. Saved me a lot of time and trouble. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Chwilowo nie mogę tego odblokować, ponieważ mamy tam misję do wykonania. A chciałbym to nagrać. I hope to see you again. Farewell for now. Revelio. Alohomora. Revelio.
skrzynię i nic więcej ciekawego nie ma. Revelio. Mine now, demiguys. Zapewne na górze. Tak. Jest i drugi. Czy w tym domku będzie? Chyba nie będzie. Revelio. Kurczę, idzie się pogubić, czy się było w danym domku? W tym chyba byłem. Tu jest ten. Alohomora. Tutaj nas nie było. Revelio. Ale tutaj nie ma księżyca. Tu jest Oliwander, to mnie nie interesuje. Tam chyba nie wejdziemy. Tu jest pub. A tutaj też jest do pubu wejście. Okej. Okej, gdzie tutaj możemy jeszcze to znaleźć? Revelio. Mamy pocztę. O, mamy kolejne. Alohomora. Revelio. To tutaj chyba nic więcej nie będzie w tym domku. Alohomora. Albo będzie, skoro to jest taki dość duży. Revelio. Mamy coś legendarnego. Tu to już jest wyjście. Tam na górze coś tam się świeci. Revelio. Butterflies were attracted to treasure. No nic, wychodzimy.
tutaj byliśmy. Pójdziemy. Hogsmeade, here I come. Podejdziemy sobie tutaj. O. Tu też nie wejdziemy. Ale tu wejdziemy. Mine now, demiguys. Jest kolejny. Revelio. Przy okazji skrzynię zebraliśmy. Tu jest zamek trzeciego. Nie znamy pełne, więc na początek posprzedają kilka rzeczy. Revelio. Czyżby tutaj się mieści ta ekskluzywna misja? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Sklep z piórami. Ale nic tutaj nie mam do sprzedania. Before you ask, I'm all out of the new sock. I suspect you have a sharp eye for fashion. Revelio. Be sure to stop by whenever you're about. Mine now, demiguys. Hello there. Please, come in. Let me know if you need help finding anything. Revelio. Tu nie wejdziemy, tu nie wejdziemy. Tu mamy kłódkę. Alohomora. Revelio. Księżyca tutaj nie mamy. Zamek poziomu trzeciego. Revelio. Tu jest ta piwnica. To było można wejść do domku. Poziom trzeci. To wszystko wzięte.
Revelio. My father always taught me to keep my wand at the ready. Aha, tu już byliśmy. Jak sprawdziłem, mam 7 księżyców już. Revelio. Can't imagine how modern it is. Alohomora. Revelio. Ale księżyca tu nie widzę. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented it. Tu jest też trzeci. Revelio. Confringo. To nie działa tutaj. To jest trzeci. I wonder if they'll ever find that golden snitch in Bodmin Moor. Tu mamy skrzynię. Tam jest worek. Toadstool tales always made me wretched. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. A tu mamy wielką skrzynię. Alohomora. Revelio. Roderick Gryffindor was the greatest duelist in history. Jak pamiętam, w 2 albo 3 miejscach jeszcze nie mam z Hogwartu tych księżyców. Revelio. Tu jest zamknięte. Tu mamy domek i jeszcze tam jeszcze raz podszedł. Revelio. To jest trzeci zamek. Hello, been with you in a bit. No one can say I don't keep a stacked shelf. Revelio. A, tą skrzynię już miałem wyciągniętą, to jest ok. Teraz pójdziemy tutaj na dół. Revelio. What do we have here? A demiguise.
Mine now, demiguys. Revelio. Po kolejne księżyce idziemy do... Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Alohomora. Kolejne Demimozy zbierzemy właśnie stąd z zamku. Revelio. Revelio. I swear it wasn't what you think, my cherub. Your Alohomora. eyes deceived you. Mine now, demiguys. Revelio. Alohomora. Revelio. Revelio. Off on another adventure, are we? Alohomora. Revelio. Bit of snot on your nose. Thought you'd want to know. Alohomora. Revelio. Hogsmeade, here I come.
Just let me know if there's Revelio. something in particular you're looking for. Mine now, demiguise. Revelio. Alfred Lawley's none too pleased. Seems he's been burgled. I shall pretend I never heard the rumours of your involvement. Revelio. Alohomora. Revelio. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings. Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Dear me, you have been busy. Incredible. Thank you. You're ready for the final Alohomora lesson. With this knowledge, no lock shall ever stand in your way. You have done all I asked. I only wish I knew who put those statues everywhere in the first place. Alas. If you do find more, please feel free to remove them. You'll be doing your caretaker a huge service. And if I ever find out who the bully is behind this cruel trick, I shall let you know. Thank you once again for your assistance and tenacity. Now that you've mastered Alohomora, no lock is unbreakable. But do feel free to keep finding demiguise statues and removing those moons. Czyli jeszcze ich jest więcej. No nic. W następnym odcinku pójdziemy już dalej, co było.